Dzień dobry. Dosłownie kilka minut temu poznaliśmy efekty losowania tegorocznego Roland Garros. Roland Garros 2026 zaczyna się już za moment. Mówię o drabince głównej, ale my te drabinki mamy przed sobą i dzisiaj specjalnie dla Was będziemy je omawiać. Partnerem kanału jest Rekman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania. Partnerem odcinka są suplementy diety Osavi, czysty skład i badania każdej partii. Twoje wsparcie na korcie. Link w opisie. Partnerem odcinka jest marka Jopro, producent wysokobiałkowych produktów jogurtowych. Chcesz wygrać spotkanie z Carlosem Alcarazem? Kup Jopro i weź udział w loterii. Więcej informacji w opisie pod filmem. Na odcinek podcastu zaprasza GRI, systemy klimatyzacji i pompy ciepła. Mistrz komfortu w sportowych emocjach. Korzystając z obecności gościa, który nie bywa w Warszawie często i z nieobecności Dawida, który z kolei jest w Paryżu z Darią Snigur, mamy w studiu Piotrka Sierzputowskiego. Cześć Piotrek. Cześć, dzień dobry. Fajnie, że jesteś dostępny. Będziesz komentował Roland Garros również w Eurosporcie, także będzie można cię usłyszeć. Dzisiaj losowanie. Mamy drabinki kobiet i mężczyzn. Zapytam na początek, czy dla trenera, dla zawodnika to jest taki moment emocjonujący, nerwowy, bo tak sobie dzisiaj oglądałem to losowanie i pomyślałem, to jest taka chwila, która w tenisiście może zmienić życie, może zbudować sezon, trochę szczęścia, kilka lepszych wyników i naprawdę na takim 2 tygodniach można jechać długo. No i tu jest pytanie, na jakim etapie kariery jest zawodnik i kiedy tą karierę zaczął i tak naprawdę jakie szanse to przed nim otwiera. Podejrzewam, że dla Aryny Sabalenki czy Igi Świątek w tym momencie losowanie to jest po prostu rutyna, bo to jest kolejny szlem, kolejny duży turniej, w którym oczywiście celują z formą, starają się grać jak najlepiej. Natomiast to jest zupełnie co innego, chociażby porównując dzisiaj, w dniu dzisiejszym Maję Chwalińską, która przechodzi eliminację i walczy o duże pieniądze i można się gdzieś w tą drabinkę wcisnąć w dobre losowanie, a można trafić bardzo, bardzo źle. Więc jakby myślę, że to już jest tak, jeżeli mówimy o naszym podwórku, a co dopiero jeżeli mówimy o kimś młodym, kto gra pierwszy raz, czy dostał dziką kartę i ma szansę zagrać, pokazać się na tych największych arenach, zmienić sobie życie, bo już nawet sam start w turnieju, tak się zwykło mówić, że dla zawodników to jest budżet na cały rok, tak? Więc start w jednym turnieju wielkoszlemowym może zapewnić gdzieś tam ten taki podstawowy budżet do podróżowania, więc jak jeszcze pojawia się jakaś szansa na przejście rundy, no to w ogóle jest duże wydarzenie. Natomiast też wszystko zależy od osoby. Znam takich zawodników, którzy siedzą i wyczekują i scrollują, w sensie odświeżają maila, kiedy przyjdzie ten e-mail z losowaniem, czy właśnie śledzą losowanie na żywo, a znam takich, którzy dowiadują się dzień później, z kim grają i to od zawodnika, z którym trenują. Zakładam, że wspomniane przez ciebie Iga Świątek i Aryna Sabalenka na YouTubie i profilu Roland Garros tego losowania nie oglądały, ale pewnie już wiedzą, na kogo trafiły. Mamy 6 Polaków w drabinkach. Dołączyła do tych rankingowo pewnych występu Maja Chwalińska, która wygrała dzisiaj 3. rundę eliminacji. Generalnie przeszła przez eliminację bez straty seta. Może od Mai sobie zacznijmy, bo Maja nie poznała jeszcze rywalki. Te eliminacje jeszcze trwają. Zostanie dolosowana. Duży sukces, to już jest duży sukces. Przejście eliminacji tak pewnie. W pierwszej rundzie stracone 3 gemy, w drugiej 1 gem. Dzisiaj trudniejszy mecz z Lames, ale tak być musiało, bo to tenisistka wyższej klasy. Ale sukces Mai już na tym etapie turnieju duży. Będzie debiut w głównej drabince Roland Garros. Bardzo duży sukces i tak jak powiedziałem, budżetowo znowu taki fajny zastrzyk, że można w siebie inwestować, szukać fajnych rozwiązań na przyszłość, bo już wiemy, jakby historycznie udało jej się raz przejść eliminację, tak z tego co pamiętam US Open to było. Wimbledon na pewno? Tak, no i to na pewno gdzieś tam stabilizuje sporo rzeczy, szczególnie, że Maja jest tak cały czas na tej granicy tych turniejów głównych i jeszcze troszeczkę brakuje. No ale tak jak wspomniałeś, w trzeciej rundzie ciężej. Tutaj nie ma przypadków. No, 3. runda trzeba wygrać 2 mecze. To już nie ma pojedynczego meczu, gdzie ktoś tam mógł się potknąć i w drugiej rundzie, tak jak zresztą Maja pokonała przeciwniczkę, no, bez większych problemów i tutaj była różnica klas, gdzie w 3. rundzie fajnie powalczyła, super mecz i myślę, że ekstra, że wchodzi do turnieju głównego. No teraz musimy
cierpliwie poczekać, z kim będzie miała szansę zagrać. Tak, dlatego to nie będzie pozycja, którą będziemy tutaj omawiać przez 10 minut, bo tam jest znak zapytania. Na razie miejsca dla kwalifikantek są w drabince, ale czekamy na koniec eliminacji, żeby konkretne osoby dolosować. Ale zacznijmy od turnieju pań, tak jak zaczynano zgodnie z tą kolejnością, w której zaczynano losować te drabinki w Paryżu. Sabalenka, Rybakina, Świątek, Goff, o nich sobie trochę powiemy, oczywiście też o Magdzie Fręch i Magdzie Linet. Zacznijmy od Igi, bo to myślę, że ciekawi tutaj wszystkich albo większość osób. Emerson Jones, jej pierwszą rywalką. Generalnie będziemy dzisiaj mówili sporo o młodzieży, bo część z naszych tenisistek trafiła właśnie na nastolatki. Australijka jest taką przedstawicielką, 17 lat, ale na mączce nie widzieliśmy jej zbyt często. No tak, zawodniczka juniorka jeszcze można powiedzieć. Co prawda ona już tam zajmuje, z tego co pamiętam, okolice rankingu 125, czyli właśnie gdzieś tak jak Maja się próbuje przybijać, tylko zupełnie inny etap kariery i tak jak wspomniałem, ona pewnie to losowanie oglądała, bo była ciekawa. Co prawda szybko jej się chyba wyjaśniło, z kim będzie grała i jakby myślę, że tutaj to będzie dla niej ogromna szansa, żeby się pokazać, bo prawie jestem pewien, że będzie to Philippe Chatrier i będzie to największy kort, jaki jest na kortach Rolanda Garrosa, więc stadion też na pewno będzie, bym powiedział, co najmniej w połowie pełny, więc duże przeżycie, a ona nie ma nic do stracenia. Nie gra na mączce, tak jak wspomniałeś, sprawdziliśmy, grała w zeszłym roku turniej juniorski, a tak to tych występów nie ma za dużo. Na pewno przy tych warunkach zimnych, bo tam stosunkowo zimnych, jak na Paryż nie jest gorąco, nie są te korty przesuszone, no jest wolno, te piłki robią się dość ciężkie, ta gra zwalnia. Myślę, że przy zawodniczce takiej młodej, która lubi uderzać, bo widziałem jak ona gra i gra naprawdę nieźle i już widziałem, wydaje mi się, że w zeszłym roku albo nawet 2 lata temu w Australii, w Canberrze, w Challengerze, czyli u kobiet ITF turniej, no taka mocno bijąca, myślę, że idąca gdzieś takimi śladami typu Amanda Anisimowa, trochę początek kariery furhirtowych, takie mocne granie, dobre bieganie, bycie konsekwentnym i szukanie tych winnerów. No nie będzie tutaj to pomocne przeciwko Idze. Natomiast no nigdy nie wiadomo, tak? Bo to jest pierwszy mecz otwarcia zazwyczaj jest bardziej stresujący i dla tej osoby, która jest wysoko rozstawiona, jest która wielokrotnie wygrywała ten turniej. No i mogą się pojawić jakieś schody, ale nie przewiduję, żeby to było jakieś duże wyzwanie dla Igi. No szczególnie, że jak powiedziałeś o temperaturach, o warunkach, pamiętamy te warunki z tego Rolanda, które wy wygrywaliście, znaczy, które Iga wygrywała, ale mając ciebie w boksie rok 2020, to też były takie warunki, w których tylko kilka tenisistek umiało grać tak dobrze, jak potrafi. Tylko kilka tenisistek potrafiło się przebić w takich warunkach i stąd moje pytanie, czy warunki tutaj pogodowe, atmosferyczne będą ustalały ostateczną hierarchię czołówki, bo powiemy sobie później o faworytkach. Mamy 5-6 tenisistek, o których możemy mówić więcej. Czy ta kolejność, którą sobie stworzymy, będzie zależna właśnie od tego, czy będzie chłodno, czy będzie cieplej, czy niekoniecznie? Czy te różnice nie są tak duże? Moim zdaniem te różnice pomiędzy tą czołówką nie są tak duże, żeby to miało aż taki wpływ. Natomiast niektóre będą czuły się bardziej komfortowe, co może mieć duże przełożenie przy ważnych punktach, bo to się oczywiście gdzieś w długim terminie wyrównuje, natomiast w krótkim terminie to może bardzo pomagać i gdzieś jakieś pojedyncze akcje, pojedyncze wymiany, breakpointy, wejście do przodu, bo piłka wolniej skacze po serwisie, trochę niżej się odbija, zbicie na drugim serwisie, gdzieś to może decydować takie szczególiki, że w ważnych momentach, tu już przykładowo Iga może czuć się pewniej na przykład przeciwko Sabalence, ale jeżeli mówimy o tych pierwszych rundach i żeby doszło do tych meczów, no to nie powiedziałbym, że to będzie tak duża różnica, że to jest, ta czołówka tak mocno odskakuje tej pozostałej części, jakby ten peleton tak jest daleko, że myślę, że one spokojnie sobie poradzą, może z jakimiś tam przejściami jak zawsze, bo każdy ma lepszy, gorszy dzień, ale myślę, że w aktualnej dyspozycji to, co widzieliśmy, co się działo ogólnie na mączce, to, że te, które będą miały być w ćwierćfinale, będą w
ćwierćfinale poza jakimiś pojedynczymi wypadkami. Generalnie ta czołówka losowała lepiej, gorzej. Na razie powiedzieliśmy o pierwszej rywalce Igi, ale nie wszystkie trafiły na tak niedoświadczone jeszcze tenisistki jak Iga Świątek. Powiemy sobie później chociażby o Svitolinie, która trafiła na Bondar, a znamy historię tej rywalizacji. Zostańmy przy Idze. Mam bardzo małą drabinkę, więc będę tutaj ostrzył jak mogę. Sara Bejlek albo kwalifikantka w drugiej rundzie, ale sporo się mówi o tym, że w trzeciej rundzie, ewentualnej oczywiście, dzisiaj zakładamy sobie pewne rzeczy i wydarzenia, że gdzieś tą pierwszą tenisistką rozstawioną, która znalazła się przy nazwisku Świątek, jest Jelena Ostapienko. I to jest taki moment, w którym chciałbym się zatrzymać i zapytać ciebie o tę rywalkę, bo to jest rywalka, z którą Idze nie szło, jeżeli do takiego meczu w ogóle dojdzie. Ale czy to, co zostawiła historia, ma duży wpływ na to, co będzie się działo już za moment być może? Myślę, że ma duży wpływ, na pewno, i to taki mecz podwyższonego ryzyka. Dla kogo? Ale Dla wszystkich, dla obu stron. Ja bym powiedział, że Jelena nie ma wiele do stracenia. Ona ma 6-0, ona wie, że może z Igą wygrywać i jakby myślę, że ona nie będzie się tym meczem jakoś specjalnie przejmować. Natomiast dla Igi takiego podwyższonego ryzyka, bo to są jej warunki, jeżeli pogoda się utrzyma taka słabsza, jaka była teraz w tych eliminacjach, to na pewno komfortowo dla niej. No i myślę, że jeżeli ma gdzieś przełamać tę pasę, no to chyba właśnie tam, tak? I myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, bo no te uderzenia Ostapenko, które są bardzo mocne i penetrujące i trudne do odbioru, bo trzeba siedzieć nisko na nogach, być cały czas gotowym, ciężko przewidzieć, w którą stronę ta piłka poleci. Jakby ludzie oglądając to w telewizji mówią, no czemu ta gra Winnera, ta nawet nie ruszyła, bo naprawdę proszę mi wierzyć, że ciężko przewidzieć, gdzie Ostapenko zagra. Trzeba trochę zakładać z góry, biec w ciemno i po prostu liczyć na to, że ona zagra w tym kierunku. Ale to wynika z techniki jej uderzenia, bo często ludzie, którzy są w turze, właśnie tak charakteryzują grę Łotyszki. Tak, wynika z tego, jak ona gra, ale też jakby to ciało, w zależności od tego, jak ustawia swoje ciało do uderzenia, da się to przewidzieć. Przy mojej współpracy z Shelby Rogers, która dwukrotnie wygrała z nią w Indian Wells, 2 tygodnie później w Miami Open, bez większych problemów, ona mówi, no zamykam oczy, idę w lewo i wiem, że tam poleci, bo jestem w stanie to wyczytać nie z tego, jak ona uderza piłkę, tylko z tego, jak jest ustawiona. Ale to jest już zupełnie co innego. To nie jest tak, jak gramy, widzimy, jak piłka z rakiety odlatuje i jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie poleci. Musimy zaufać takiemu instynktowi, który jest gdzieś tam schowany z tyłu. No i jest to trudne i ona też nie jest ta piłka ani z topspinem, ani nie jest do końca płaska. Ona się tak kręci trochę od boku, często uderzana blisko ciała. Bardzo specyficzne zagranie, ale myślę, że przy tych warunkach no nie da się mieć lepszych warunków, żeby właśnie Łotyszkę pokonać. Więc jakby oczywiście to dalej będzie trudne spotkanie, to dalej trzeba będzie się napracować. Wynik może być całkowicie różny. Obstawiałbym tutaj od 6-1, 6-1 w jedną stronę do 6-1, 6-1 w drugą stronę przez 3 sety ciężkiej walki. Natomiast to będą dalej krótkie wymiany i to będzie, jeżeli dojdzie do tego spotkania, to będzie bardzo interesujące. A znając Łotyszkę na tyle, na ile możemy się o niej wypowiadać, myślę, że to jest osoba, która patrzy na drabinkę. Wiadomo, tenisiści nie myślą o tym, co będzie dalej w turnieju, ale zaciera sobie rączki i mówi, o, Świątek, fajnie, będę mogła znów pokazać, jak dobra jestem na dużej scenie. Czy aż tak nie? Ja myślę, że ona jeszcze nawet się nie pojawiła na kortach Rolanda Garrosa. Mam takie przeczucie, bo gdzieś jeszcze chyba na jej Instagramie widziałem, że tam wczoraj jeszcze jakieś treningi na Łotwie, w Rydze na Łotwie, więc jakby wydaje mi się, że ona nie należy do tych, które się przejmują takimi rzeczami. To Iga ma tutaj przewagę, bo Iga widzieliśmy w Paryżu już, tak jak Sabalenka na przykład, od jakiegoś czasu trenuje. Pozwolisz, Piotrek, że nie będziemy tutaj wsadzać Igi ani nikogo innego do półfinałów, finałów, patrzeć, kto z kim może się spotkać dalej. Tę Ostapienko wyjąłem tak ciekawostkowo, no bo znamy historię tej. Musimy pamiętać, że Ostapienko jeszcze ma szansę zagrać w drugiej, jeżeli by wygrała i Magdalena by wygrała, to mogą zagrać dziewczyny przeciwko sobie. No to też wcale nie jest łatwe spotkanie ze strony Ostapenko, a myślę, że też szansa dla Magdy, jeżeli będzie w stanie w wymianach się utrzymać też trochę dzięki tej pogodzie, która
która będzie jej pomagać. Tak, za moment o tym jeszcze powiemy. Ostatnia sprawa taka związana z Igą. Myślę, że tutaj to, że Iga poszła do Rybakiny, a nie do Sabalenki. Mówię o połówce turniejowej drabinki. To jest coś, czym warto się zajmować? Czy generalnie podczas takiego 2-tygodniowego turnieju rozgrywamy 2 turnieje? Pierwszy tydzień i drugi tydzień, bo tak też często się mówi, że dojdźcie wszystkie do ćwierćfinału i tam się dopiero zacznie dziać. Myślę, że tak bym się zastanawiał, szczególnie, że sprawdziłem teraz prognozę pogody i bardzo drastycznie się zmienia od jutra już i ma być piekielnie ciepło w przyszłym tygodniu, nawet powyżej 30 stopni, a nawet 32 stopnie, więc wtedy będziemy się martwić, tak? No bo to niestety nie sprawia, że Iga będzie czuć się tam super komfortowo. Dalej, pamiętajmy, Roland Garros to są najszybsze korty na mączce, jakie są. Ludzie sobie nie zdają często z tego sprawy, natomiast Indian Wells jest wolniejsze niż Roland Garros i wszystkie wskaźniki CPI tam są bardzo zbliżone, tak? Gdzie zakładamy, że mączka wolniejsza. Natomiast tak jak mówiliśmy, mączka wolniejsza w konkretnych warunkach. Tutaj dużo gra wilgoć, jakby jeżeli ta piłka nasiąka, to zupełnie co innego. Jeżeli będzie ciepło, no to te przewidywania mogą się troszeczkę zmieniać, ale myślę, że to o czym mówiłeś, to jakby wychodzi na to samo. W sensie, no trzeba wyjść i w ćwierćfinale zagrać dobry tenis, czy półfinale, tak? To już na tych etapach to już myślę, że to nie ma dużego znaczenia. Te korty też się bardzo potrafią różnić między sobą, generalnie prędkością, warunkami, także trochę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mówię, korty w obrębie jednego obiektu, Chatrier versus tam inne, ale dobrze, skoro wywołałeś temat Magdy Linnet, ona rozpoczyna z inną nastolatką, Terezą Walentową. Wiemy, jak wygląda karta wielkoszlemowa Magdy. Wielki, spektakularny półfinał Australian Open. Później długie oczekiwanie na to, żeby wygrać jakikolwiek mecz, aby przełamać tę barierę pierwszej rundy, bo gdzieś Magda się na kilka chwil na tej pierwszej rundzie zatrzymała. Ten sezon powiedziałbym, że solidny. Tak bym nazwał ten sezon Magdy. 5-krotnie, zdaje się, wygrywała 2 mecze w drabinkach głównych. No, mówię o niej jako o tenisistce numer 40, 50, dajmy na to, w tym okresie. Nie porównuję jej wyników do pozycji Sabalenki czy Rybakiny, bo jej kariera wygląda inaczej. Uważam, że solidny jest to sezon w wykonaniu Magdy, aczkolwiek te ostatnie występy na ziemi poniżej średniej, poniżej oczekiwań w Rzymie. 3-6-0-6 albo 0-6-3-6 z Tatianą Marią, a w takim turnieju jak rzymski, z całym szacunkiem dla Marii, trudno jest wylosować lepiej. Takie mam wrażenie. Tak, i tutaj bym zacytował Magdę, bo miałem okazję ją spotkać w zeszłym tygodniu na kortach Mery warszawskiej przy okazji takiego bloku treningowego, który gdzieś tutaj przeprowadzała. Powiedziała wprost: najgorsza część roku już zaraz będzie za mną, więc jakby rozumiem to. No i to, co powiedziałeś, no nie lubi grać na mączce, nie sprawia jej to przyjemności, nie jest to jej konik i chyba nigdy nie był. Miała kilka fajnych wyników historycznie, natomiast jeżeli się czegoś nie lubi robić i się, nie mówię tego, że to się da zmienić, po prostu wie, że to nie jest jej mocna strona, no to może być duże wyzwanie. Już nawet Walentowa to jest zawodniczka, która z tego co pamiętam, czy ona wygrała juniorski, czy była w finale? Chyba wygrała juniorskiego Rolanda Garrosa, bo byłem wtedy, zresztą Tomek Berkieta był w finale i ona grała po nim albo przed nim właśnie swój finał. No i to jest zawodniczka, która na pewno nie odpuści i lubi być na tym obiekcie, dużo czasu tam spędziła. Wiesz, ona w zeszłym roku w Paryżu wygrała mecz 1 w drabince głównej, w tym roku w Melbourne wygrała 2 mecze w drabince głównej, więc mówimy o niej nastolatka, no bo tak pokazuje PESEL, ale generalnie jest to tenisistka, która czerpie coraz więcej doświadczenia na tym najwyższym poziomie. Tak, więc jakby tutaj mecz na pewno trudny, aczkolwiek no widzieliśmy Magdę, która w Rolandzie Garrosie na dużych kortach potrafi zagrać. No i tutaj bym stawiał, że nastolatkę wbrew pozorom wrzucą na jakiś większy kort. To nie będzie mały korcik, no bo jako dziewczyna, która wygrywała bądź była w finale, oni lubią promować takie mecze, gdzieś wrzucą Simon Mathieu czy jakiś kort większy. No może być ciekawe wyzwanie, to może być bardzo ciekawy pojedynek. Bym niestety tutaj
Nie powiedział, że Magda jest 100% faworytką. Dalej uważam, że to ona powinna taki mecz wygrać, natomiast to wcale nie będzie łatwe zadanie. 6-11 w drabinkach głównych historycznie. Magdy w Paryżu 35% meczów wygranych. 3 ostatnie edycje bez wygranego meczu. Mówiliśmy o Rzymie, nie mówiliśmy jeszcze o Madrycie, tam pokonała ją Jovic w drugiej rundzie. Także Magda z jednym wygranym meczem w tych 2 ostatnich wielkich turniejach. Chciałem do czegoś nawiązać, ale nie będę ukrywał, że uciekł mi wątek do czegoś związanego z Magdą Linnet, ale dobrze, zostawmy to na kilka chwil. Wiem już co. Powiedziałeś o tym, że kończy się ten najtrudniejszy okres w sezonie dla Magdy, tak? Czy jakoś tak widziałem Insta Stories tenisistki, z którą Dawid poleciał do Paryża, czyli Daris Nigur, i ona chyba wczoraj wrzuciła, że coś na zasadzie ostatni dzień właśnie też takiego najgorszej części sezonu. No generalnie nie są to dobre zapowiedzi występów tenisistek, jeżeli, tak jak mówisz, kogoś tyle cierpienia kosztuje występ nawet na tak dużym turnieju, no ale rozumiem, że nie na każdej nawierzchni każdy tenisista się odnajduje ze swoimi atutami. Tym niemniej, no, wydaje mi się, że to będzie trudny mecz dla Magdy, ale nie ma tutaj zdecydowanej faworytki. Tak mi się wydaje, że w meczu Linnet-Walentowa nie ma tenisistki, od której ogromna większość będzie oczekiwała Nie, ja bym zwycięstwa. tutaj tak przewidywał, że to jest blisko rzutu monetą i naprawdę to będzie wyrównane starcie. Słuchaj, to żeby orzeł na tej monecie w takim razie się tak by było najlepiej. pokazał. Na koniec, Magda Fręch trafiła na Rumunkę Rusę, jeżeli dobrze sobie wynotowałem. To jest ta sama część drabinki, w której jest Iga. Wszystkie 3 Polki, czekamy na Maję jeszcze, znalazły się w tej dolnej części drabinki. Fręch, Rusę, tak, to prawda, zwyciężczyni zagra z Samsonową albo Teichmann. Magda Fręch historycznie, no też procentowo około tego, co Magda Linnet w Paryżu, chociaż dawka mniejsza, bo 8 meczów rozegrała, 3 wygrała. No i cóż, i te wyniki, no trzeba powiedzieć, są podobne w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę Mączkę. Od tego dużego sukcesu na hardzie, od Meridy, Magda miała sporo problemów. Ostatnio wygrała chyba mecz z Gibson, o ile dobrze pamiętam, ale pokonała ją później Leila Fernandez. Jak się zapatrujesz na tę rywalizację? Bo Rusę to jest tenisistka sprytna, inteligentna. Ja ją mam za taką dziewczynę naprawdę myślącą na korcie. Znamy atuty Magdy Fręch. To też jest tenisistka, która umie sobie poukładać mecz pod względem taktycznym. Szykuje się na pewno długie granie. To tutaj nie odkryję Ameryki, bo Magda takie mecze lubi, a wydaje mi się, że Rusę jest taką dobrą kompanką do tego, żeby stworzyć takie dłuższe widowisko. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, jakby nie za dobrze dla Magdy, bo uważam, że Rusę na Mączce potrafi zamieszać. Nie jest to też taka zawodniczka, która na Mączce została urodzona i tam się czuje tak świetnie i tylko tam gra. Natomiast jeżeli będzie ciepło, bo już teraz zmieniam podejście, zmieniam front, Dobrze. to widzę szansę dla Magdy, bo to tak jak Magda lubi, im szybciej, tym lepiej, dostawić rakietę, zmienić kierunek, trochę zmienić rytm, pomieszać i tak dalej, to takie warunki myślę, że faworyzowałyby Magdę. Natomiast jeżeli to będzie jakiś mecz wieczorny, bądź po ciężkim deszczu w nocy, z rana, to tutaj Rumunka zdecydowaną faworytką, bo myślę, że będzie się lepiej czuła. Zresztą ona w ostatnich tygodniach wcale źle nie grała. Trochę tych meczów nagrała, więc jakby no ma 5-6 meczów za sobą, więcej. 7 meczów za sobą na Mączce, więc jakby no trochę tego grania było i myślę, że to jest ta duża przewaga. No Magda szybko odpadała. Madryt, pierwsza runda Sierra. Mimo wszystko zaskoczenie. Pierwsza runda Rzymu. Jala, też pamiętamy ten mecz. Taki, który się zmieniał. Taki, który uciekał jednej czy drugiej. I druga runda Strasburga, o której powiedzieliśmy. Ten mecz z Fernandez też z szansami, z pościgiem, z taką serią wygranych gemów na koniec, ale gdy było blisko, żeby tę Leilę Fernandez złapać, to Kanadyjka jednak ten mecz domknęła. No, też mam takie wrażenie, że w tym duecie
Linet Fręch, bo tak mam wrażenie, że często wspólny mianownik u obu pań znajdujemy. Może nie taki stricte tenisowy, ale no rankingowy. No to są tenisistki, które od długiego czasu są dosyć blisko siebie. Każdy wygrany mecz jednej czy drugiej to będzie dobry wynik. Nie mówię, że to będzie sukces, ale to będzie dobry wynik. No w takim momencie karier są tenisistki, że i biorąc pod uwagę to, jak Magdzie Linet szło tutaj w Paryżu historycznie, no że myślę, że każdy wygrany mecz to jest fajny wynik i możliwość zmierzenia się z kimś wyżej notowanym. Tak bym do tego, szczerze mówiąc, podchodził. Trudno jest oczekiwać, że jedna czy druga tutaj rozegra nie wiadomo jaki turniej. Podkreślam, na bazie tego, co pokazują ostatnio, no bo to są takie I rzeczy. historyczne wyniki. I jakby historyczne wyniki. na mączce, tak. One- To też ważne, ten kontekst. One nie oszukują. Jeśli Twoje dziecko kocha tenis, sprawdź obozy tenisowe WKT Mera w Warszawie. Doświadczeni trenerzy, świetna atmosfera i masa grania. Szczegóły na wkt-mera.pl. Piotrek, skoro jesteśmy w dolnej części drabinki, to już nie będziemy z niej uciekać, zostańmy. Ja powiedziałem konkretnie o Svitolinie. Mam takich 5 głównych faworytek tego turnieju. Z racji tego, co wydarzyło się w Rzymie w dużej mierze, Svitolina w tej piątce jest, na tej pozycji numer 5, ale mam wrażenie, że wylosowanie Węgierki Anny Bondar to jest losowanie trudne, żeby nie powiedzieć bardzo trudne dla Svitoliny. Na nią teraz świat będzie patrzył trochę inaczej. Ona w kapitalnym stylu pokonała mecz po meczu, po 3 setówkach Rybakinę, Świątek i Goff. Bez odpoczynku, można powiedzieć, po 30, mając dziecko, będąc już w końcówce gdzieś tam swojej, albo w drugiej części swojej kariery. Naprawdę dokonała rzeczy niesamowitych, ale uważam, że wylosowanie Bondar to jest trudne losowanie dla tak wysoko notowanej zawodniczki, bo Svitolina gra tutaj z 7. Tak, no bo tutaj 2-2 historycznie, szczególnie, że te 2 ostatnie mecze rok temu US Open, teraz w Madrycie Dokładnie. i to przegrane dość gładko, natomiast no, w tamtym momencie jeszcze nie grała tak dobrze, jak gra teraz, nie? I też, znaczy, ona gra dobrze od początku roku, to też nie ma co... Tak, ona w rejsie jest, bardzo wysoko. Bardzo wysoko i sobie przypominam te słowa, które usłyszałem od znajomego przyjaciela, wręcz bym powiedział, Gaela Monfilsa. Przed sezonem, jeszcze w Australii odbijaliśmy sobie w Canberrze, trener z trenerem sobie odbija dla przyjemności, żeby się poruszać, a on mówi, że Gael powiedział, żeby stawiać na nią, że wygra Australian Open. No i Australian Open nie wygrała, z tego co pamiętam, tak. ale grała ogólnie, ma ten sezon świetny, no bo powiedział, że tak grającej jej nie widział i to myślę, że na pewno jest jedna z faworytek do wygrania turnieju. Co do Bondar, nie powiedziałbym, że tutaj na Rolandzie Garrosie to będzie dla niej takie duże wyzwanie. To oczywiście było wyzwanie w Madrycie, tam jest dużo mniej kontroli nad piłkami, ona lubi biegać, ona oczywiście jest dużo bardziej agresywna niż w swoich innych etapach kariery, szuka tych punktów wygranych, natomiast tam jest ciężko o kontrolę. Tutaj tej kontroli będzie dużo więcej, zupełnie inne warunki, więc bym stawiał na to, że to będzie raczej 2-setowy pojedynek na jej korzyść. Pamiętajcie, że partnerem odcinka jest marka Jopro, która oferuje pyszne, wysokobiałkowe produkty jogurtowe. Obecnie trwa loteria, w której możecie wygrać spotkanie z Carlosem Alcarazem. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. 4 półfinały wielkoszlemowe Svitoliny, jeszcze bez finałów. Myślisz, że tenisistka z takim doświadczeniem, bo to jest doświadczenie gigantyczne, nie grająca nigdy w finale wielkoszlemowym, może ten turniej wygrać? Ciężko mi powiedzieć, bardziej już nie ze względu na to, czy ona dobrze gra, czy źle. Uważam, że jakościowo pewnie tak, natomiast czy 7 meczów? To jest jakieś takie większe pytanie, nie? Czy ona jest w stanie wytrzymać przez 2 tygodnie 7 meczów? Ja wiem, że tysięczniki są grane też 2 tygodnie, ale zaczynają się w środę. To jest jednak te kilka dni krócej, 1 runda mniej. Też w pierwszych rundach można trochę inaczej trafić. Nie trzeba trafiać tak wysoko w rankingu, bo jednak zawodniczki z kwalifikacji się przedostają. Dalej są tu trudne spotkania. Też inaczej do tego zawodnicy podchodzą. Zwykłem tak mówić, szczególnie do zawodników, którzy grają na tym poziomie. Szlemy są od zarabiania pieniędzy,
a punkty się zdobywa gdzie indziej. I jeżeli chodzi o pieniądze, no to jest baza, no oni pracują, to jest ich praca, chcą zarobić jak najwięcej, więc ta koncentracja na wielkich szlemach jest kluczowa, żeby tą karierę podtrzymywać, żeby zarabiać, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku za jakiś czas, że nic tam nie jest odłożone, więc myślę, że szansa na to, żeby ona wygrała szlem jest dużo mniejsza niż na to, żeby wygrała 1000, ale jakaś jest. Nie całkowicie bym jej nie marginalizował. Przy tym losowaniu natomiast, no już to zadanie wydaje się bardzo trudne, jeżeli spojrzymy na jej potencjalne późniejsze mecze, bo nie mówię o tych pierwszych, rzeczywiście tam do 4. rundy ma w miarę komfortowo, jeżeli mówimy tak po tych nazwiskach, natomiast no później to już się robią schody, tak? W tej części drabinki jest bardzo dużo mocnych zawodniczek. Przede wszystkim w ćwierćfinale może zagrać z Igą Świątek. Zgadza prawda? się. Tak zapytałem na koniec, bo analiza drabinek to nie jest moja mocna jakaś strona, ale a propos Svitoliny i Igi, Svitolina po raz 13 w drabince głównej gra w Paryżu, po raz 15 w ogóle, bo pierwsze 2 edycje odpadała w eliminacjach. Gdy pierwszy raz przylatywała na eliminację, Iga, o której wspomnieliśmy, miała 10 lat. No to pokazuje, jak dużo czasu upłynęło od początku kariery Eliny i zobacz, ona praktycznie cały czas jest w węższej lub szerszej czołówce. Ona nigdy nie wypadła na jakieś takie przedmieścia, można powiedzieć, tej Tak, najsłabszy czołówki. moment to chyba była okolice 30-40 miejsca. Niesamowita kariera. Tak, to jest jedna z jakby takich bardziej, bym powiedział, karier, które trzeba śledzić, obserwować i patrzeć, jak to można robić w długim okresie czasu. Gdzieś przyjaźń to duże słowo, koleguje się z jej trenerem i wspominał już przy okazji Australian Open, że zupełnie inne podejście teraz, kiedy została mamą, kiedy podróżuje całą rodziną, kiedy jakby robi to już tak totalnie dla przyjemności, wkłada w to jeszcze więcej serca niż wkładała wcześniej, natomiast nie ma oczekiwań wobec rezultatów. Robi to, bo to lubi i wie, że każdego dnia mogłaby przestać to robić. I to jest, myślę, fajne i ten luz daje jej jakby to poczucie spełnienia i myślę, że doskonały przykład dla młodzieży, dla rodziców, żeby pokazywać, że kariera tenisowa może trwać naprawdę długo i może być naprawdę niezła. 5 razy tutaj grała w ćwierćfinale Svitolina, nigdy wyżej. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Najwyżej notowana w tej części drabinki Jelena Rybakina. O niej trzeba wspomnieć. Tutaj szukając takich wspólnych mianowników, przywołam Sabalenkę do Rybakiny, do duetu, bo to są 2 najwyżej notowane tenisistki i żadna z nich nie wygrała tego turnieju. W ostatnich chyba 6 latach mieliśmy 4 razy Igę z trofeum, mieliśmy Krejcikową i mieliśmy w ubiegłym roku Coco Gauff. Ta pokusa, ta chęć wygrania w Paryżu u Rybakiny i Sabalenki musi być ogromna. Ale zacznijmy sobie od Rybakiny, bo to jest taka tenisistka, która, mam takie wrażenie, kilka razy tak mówiłem, ciekaw jestem, czy się zgodzisz, że w ostatnim czasie ma lepsze wyniki niż grę. To znaczy kilka meczów bardzo trudnych przetrwała, przepchnęła kolanem, ale to nie jest tenisistka, która pomimo naprawdę dobrego sezonu, która rzuca na kolana taką swoją jakością. No, można mówić o każdej inaczej, ale Rybakina, która jest w ścisłej czołówce, moim zdaniem nie jest taką faworytką numer 1 do wygrania tego turnieju. Ciekaw jestem twojej opinii. Znaczy zgadzam się, no rozmawialiśmy, nawet myśmy rozmawiali o tym na samym początku sezonu, tak, po Australian Open, jak gra, że może zostać numerem 1 na świecie i naprawdę ma wszystko, żeby to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że tak jak i wtedy wspomniałem, zdrowie tam nie do końca na to wszystko pozwala i gdzieś to troszkę ucieka. I to nie są duże różnice, bo tam brakuje zawsze, może nie zawsze, no bo ona i Stuttgart wygrała, tak, więc jakby dobrze gra. To nie można powiedzieć, że gra źle. Natomiast to, jak zaczynała rok, w jaki sposób grała, a jak gra teraz, no to już jest ciut gorzej. To nie jest dużo gorzej, ale to jest ciut gorzej i to może sprawić, że właśnie nie wiem, czy to Iga, czy Aryna, że znajdą swoją przestrzeń, żeby ją gdzieś tam cały czas atakować i z nią wygrywać.
Myślę, że tak czy siak ona tutaj jest dużą faworytką i tak jak wspomniałeś o tym głodzie wygrania tego turnieju, to niestety może działać negatywnie, ale też pewne, jeżeli są w stanie sobie nad tym popracować, to i motywująco, no bo też nie mają nic zupełnie do stracenia. 2 razy wygrała turnieje wielkoszlemowe, w tym ten w Melbourne w tym roku. Na Roland Garros maksymalnie ćwierćfinał 2001-2024, 16-6 bilans. Tak jak mówiłeś, w Stuttgarcie ona wygrała i z Andrzejewą, i z Muchową w finale przecież, ale później w Madrycie i Rzymie już tak wesoło nie było. Potapowa i Svitolina ją pokonywały. No, czyli tenisistki, które spektakularne turnieje rozegrały. Też trzeba im to oddać. Tak. Potapowa wtedy na statusie szczęśliwej przegranej, ale mimo wszystko było kilka takich meczów, które Rybakina z trudem odwracała. Gdzieś tam w 3 setach wygrywała to dodaje dużo pewności, bo na przykład z tym ma problem ostatnio Iga, która wiele trzysetówek po prostu przegrywa, ale mam takie wrażenie, że dużo więcej, zgodzę się z tobą, dużo więcej jest problemów u Rybakiny w tych poszczególnych meczach niż na początku roku, kiedy częściej po prostu od początku do końca gdzieś tam je kontrolowała. Tutaj no, bez jakichś spektakularnych wielkich nazwisk blisko Erjawecz, Starodubcewa, Blinkowa. Pierwszą rozstawioną, na którą może trafić Rybakina, jest Hailey Baptiste. Ciekaw jestem twojej opinii o tej tenisistce, no bo ona pokonała Sabalenkę w Madrycie w sposób spektakularny. Nie wiem, czy da się taką końcówkę z takim efektem powtórzyć, bo ona była wszędzie. Serwis volley, return volley, stop volley i lob. Tam działo się tak wiele, ale czy tak szalony tenis, bo mówimy o tenisistce numer 26 w turnieju, czy tak szalony tenis może sprawdzić się na jeszcze wyższym poziomie? Czy z takim tenisem Baptiste może być regularna na przestrzeni całego roku? Myślę, że regularna tak. Natomiast czy na Rolandzie Garrosie przejdzie pierwszą rundę, już może mieć problemy. No tak. Bo granie z Krejcikową, byłą mistrzynią tego turnieju, wcale nie będzie proste. A na mączce najważniejsza jest powtarzalność. I to jakby wiem, że to brzmi super prosto i że to nie jest żadna prawda objawiona, natomiast na mączce jest tyle czynników dodatkowych, czyli krzywe odbicia, jakby deszcz, mokro, sucho, na trawie przerywamy granie jak pada, tutaj nie do końca, na hardzie też przerywamy jak pada, tutaj czekamy aż będą kałuże, jakby no jest tyle dodatkowych czynników, że Madryt, który był grany na hali, no bo umówmy się, Madryt, duże mecze są po prostu grane na hali. To jest zupełnie co innego niż granie Roland Garros, tak? I oczywiście wiem, że teraz dach jest i funkcjonuje na paru kortach, ale to nie jest to samo. To jest zupełnie inne granie. No myślę, że tutaj ona będzie miała problemy już w pierwszej rundzie i nie zdziwiłbym się, jeżeli Barbora, nawet jeżeli nie jest w swojej najlepszej dyspozycji, a wiemy, że nie jest praktycznie w żadnej dyspozycji, to może ją tu postraszyć. No tak, ja też przywoływałem ten przykład Barbory, bo ona niedawno chyba grała z Sabalenką, tak mi się wydaje. Tu z Dawidem rozmawialiśmy przed tym meczem w studiu, to jest do sprawdzenia. Nie w kontekście tego, że ona postraszy Sabalenkę, no bo nie mając rytmu, nie notując wielkich zwycięstw, nie możesz niemalże tego zrobić, ale to jest z nierozstawionych tenisistka, na którą absolutnie pod żadnym pozorem nie chcesz trafić w takim turnieju, mając numerek przy nazwisku, mając bardzo wiele wariantów. Nie chcesz Krejcikowej, która już udowodniła w swojej karierze, że nawet będąc poza radarem jest w stanie wygrać Wimbledon. Nikt o niej wcześniej nie mówił, a ona bum, weszła i zrobiła. Więc to jest jeden ze szlagierów moim zdaniem tych tak, meczów. to taki popcorn pierwszej mecz rundy. w pierwszej rundzie. Chociaż wiesz, Paulini Jastrzębska nieco wyżej, bo to ta sama ćwiartka, też spotkanie nie gorsze, biorąc pod uwagę, no, że Paulini w trochę gorszej dyspozycji niż w poprzednich latach, a Jastrzębska ma swoje ambicje. Przejdźmy, Piotrek, do Sabalenki, bo chciałem dzisiaj skupić się na tych największych nazwiskach. Sabalenka uważam, że też tu bym wrzucił ją do jednego worka trochę ze Svitoliną, bo to losowanie pierwszej rundy nie jest wymarzone. To znaczy Jessica Buzas-Maneiro to jest tenisistka, może nie jakaś specjalistka od sprawiania niespodzianek czy sensacji, ale z tych niżej notowanych, poza rozstawieniem, to jest tenisistka o naprawdę dużych umiejętnościach, taka dziewczyna, którą trudno zamknąć w jednym schemacie. Zna atuty Sabalenki,
To jest wciąż, pomimo tego, że ona tego turnieju nie wygrała, dla mnie faworytka numer 1 aktualnie na papierze, ale pierwsza runda może już ją mocno przetestować. Nie? Powiem tak. Możesz się nie zgodzić. Nie zgodzę się z jednego prostego względu, że ta piłka jest jednak dla niej za wolna. Z nią oczywiście można rywalizować i ta gra mieszana właśnie w sensie zmienianie uderzeń, duży wachlarz, wejście na siatkę i tak dalej, wycofanie się za linię końcową, poprzebijanie paru piłek jest dobra, ale w momencie, kiedy ona będzie spóźniona do swoich uderzeń. Nie ma na ten moment jakby w tej drabince za wielu dziewczyn, które mogłyby rzeczywiście w ten sposób jej zagrozić. I oczywiście to jest mączka, jest ciut wolniej niż na większości twardych kortów, ale dalej myślę, że pierwsza runda może być problemem bardziej tylko ze względów jakichś takich stresowych, bo to pierwsza runda, bo trzeba to wygrać, bo to jest istotne, żeby dobrze wejść w turniej. No to tak jak wiemy, często się zawodnicy potykają, ale nie widzę tutaj jakościowej szansy dla Hiszpanki. Okej, to ciekaw jestem, jak to się potoczy, bo ja z kolei, jeżeli ona przejdzie Buzas Maneiro, to później nie za bardzo widzę taką, która może ją zatrzymać, bo ma Jacquemo albo kwalifikantkę w drugiej, później Kasatkina Sonmes, kwalifikantka albo Buksza jako ta rozstawiona, która jest najbliżej Sabalenki, a później dopiero może Jovic, może Osaka, Navarro, Tien Vekic, no tu jest bardzo ciekawa ta część, do której Ta Jovic część i Osaka... drabinki jest na pewno bardzo otwarta. Tutaj dziewczyny nie są ogólnie specjalistkami grania na mączce, bo to czy Navarro, no to też z tego co się orientuję, to dzisiaj akurat wygrała swój mecz w 3 setach, powalczyła tam, ale też nie jest w idealnej dyspozycji i nawet nie jest rozstawiana w turnieju, więc no, masz rację. Tutaj kto to wygra, kto pokona Sabalenkę, ten będzie miał duże szanse, ale no myślę, że duże wyzwanie przed nimi. A Sabalenka twoją faworytką numer 1 przed tym turniejem, jeżeli miałbym cię tak zapytać wprost, bo finał w ubiegłym roku to jest jej na razie największy sukces w Paryżu. Wiemy, że tego Paryża bardzo jej brakuje. Wiemy, że ten sezon na mączce, te ostatnie tygodnie, no delikatnie mówiąc, nie były idealne. Były zdecydowanie poniżej jej takich standardowych wyników, bo mieliśmy ćwierćfinał Madrytu, Baptiste, wspominana przez nas, 3. rundę Rzymu. Byłem na tym meczu, opowiadaliśmy o nim z Dawidem. Przegrana z Soraną Kirsteą, mecz taki odkręcony. Bez testu tak naprawdę, bez spotkania z tenisistką czołowej dziesiątki, bo odpadała za szybko Aryna w tych imprezach. Wiemy wystarczająco dużo, żeby gdzieś tam ją wstawić na 1 lub 2? Wiesz co, ja bym stawił pewnie na 2 z jednego prostego względu. No, wbrew pozorom, może te ostatnie wyniki nie są takie jakby, w sensie nie są takie wskazujące na to, że to będzie turniej, ale w tym turnieju myślę, że Iga jest taką faworytką znowu numer 1. Nie widzę jakby nikogo za nią, kto będzie w stanie tak historycznie oraz jakby w aktualnej dyspozycji mocno jej zagrozić. No to ona tutaj naprawdę kreuje się na mocną faworytkę, bo Sabalenka tak, no bo ma tą grę, potrafi grać w tenisa, ale też wiemy, że ostatnio do tego tenisa się aż tak bardzo nie przykładała. No i też pytanie, jakie jest tam podejście. Nie znam tych szczegółów, bo mi się wyświetla na koniec tylko zdjęcie z sesji zdjęciowej gdzieś na Eksie czy na Instagramie, a nie wiem, jak to wygląda w treningach. Nie jestem tam przy kortach, nie obserwuję jej, ale mówię, no jak dla mnie ona zawsze będzie gdzieś w tym top 3, gdzieś tam wiadomo Coco, gdzieś też dookoła. Natomiast no to już mówię, to dla mnie w tym Rolandzie Garrosie to Iga będzie faworytką. No dobrze, tutaj się zaczepię i zaraz stoczymy tutaj zażartą dyskusję, ale wiesz, trzeba pamiętać o Sabalence, finał Australian Open, tytuł Indian Wells, tytuł Miami, no to jest dobry sezon. Aryny, słabsza mączka na razie, bez żadnej puenty, bez niczego w gablocie. No ale to też bym powiedział, że trochę wynik tych dobrych wyników, no bo gdzieś musi odpocząć, gdzieś musi się zdekompresować i musi dać sobie szansę być człowiekiem, tak? Więc jakby stąd nie stawiałbym jej numer 1 w tym momencie. Dobrze, Piotrek, sam sprowokowałeś tutaj pewien temat, więc ja stanę na potrzeby tej dyskusji z ciekawości, żeby coś ciekawego się urodziło w takiej delikatnej kontrze, albo wiesz, będę zadawał pytania, no bo ktoś powie, w jaki sposób faworytką turnieju, znamy historię, Iga 4 razy ten turniej wygrała. To jest wynik, no nawet nie gigantyczny, to jest jakiś wynik z innego świata.
znamy możliwości Igi. Przywołam tutaj 93% meczów wygranych w Paryżu, 40 meczów wygranych, tylko 3 przegrane. Halep, Sakkari, Sabalenka ją pokonywały. Ale ktoś zapyta, w jaki sposób ty, nawet znając Igę tak dobrze, możesz stawiać ją jako faworytkę numer 1, jeżeli ona przez długi czas nie zdobyła tytułu, bo nie zdobyła go w tym roku. Nie grała w tym roku w finale. Zagrała w Rzymie, w dobrym Rzymie, w Rzymie zwiastującym coś zdecydowanie lepszego, nawet wykraczającym poza ten wynik. Zagrała w półfinale, przegrywa większość meczów 3-setowych. Czy to nie jest za dużo jeszcze problemów? No nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale czy to nie jest za dużo zagadek, za dużo takich niejasnych sytuacji, żeby mówić o niej jako o tej pierwszej faworytce drabinki? Powiem tak, wszystko co powiedziałeś jest prawdą. I Wiem, ja tutaj nie kłamię, słuchaj, nigdy tu nie kłamałem. Nie ściemniasz i nie zakrzywiasz rzeczywistości. Ja też bym tej rzeczywistości nie zakrzywiał, w takim sensie, że to nie jest tak, że ja stawiam teraz i mówię, że to jest 1-1, że ona ten turniej wygra. Tak, że Iga na pewno wygra. No ja Ale rozumiem. jeżeli szukam kogoś, kto ma największe szanse, będzie to Iga. Przede wszystkim z jednego prostego względu. Nie wydaje mi się, żebym kiedyś spotkał kogoś, kto na kortach Rolanda Garrosa czuje się tak komfortowo. Może Rafa Nadal. I teraz Iga ma w swoim boksie trenera Rafy. W sensie to jest ciężkie do opisania. Natomiast jeżeli wchodzisz i wiesz, gdzie możesz zrobić drzemkę na obiekcie, na którym jest 500 osób w jednym momencie, czy 1000, czy 2000, nie ma znaczenia, mówimy już o tych strefach zawodniczych i wiesz, gdzie jest cichy pokój do robienia drzemek, wiesz, gdzie wszystko jest, bo spędziłeś tam tyle dni prawdopodobnie, co pozostałe rozstawione zawodniczki razem wzięte, no bo tak trochę jest, bo one odpadały tam w pierwszej rundzie, drugiej rundzie czasami, a ona zawsze do tego drugiego tygodnia tam dotrwała i siedziała praktycznie do finałów, no to jest trochę inaczej. I tutaj, tak jak wspomniałeś, z 3 meczów, które ona przegrała na Rolandzie Garrosie, byłem przy 2 i pierwszy to było tak naprawdę pierwszy Roland Garros. No tak, 18 lat. Miała 18 lat i później się zrewanżowała w następnym roku, a drugi przegrany z Marią też ma jakąś tam swoją historię zza kulis i zdarzają się po prostu takie mecze, tak? I jakby nie da się tego kontrolować. I ja wiem, że skoro ktoś przegrywa przez ile to już mamy lat? 6, 2019, pierwszy. Mamy 7 lat grania, 7 rok grania na Roland Garros, z czego 4 tytuły, z czego nawet jeżeli przegrana, no to umówmy się szczerze, no nie w pierwszej, drugiej rundzie. No dla mnie typowa faworytka, niezależnie od tego, w jakiej dyspozycji by była, a jest w dyspozycji całkiem niezłej, bo ja uważam, że ten tenis naprawdę się tam zaczyna składać do kupy. Ja też tak uważam. I gdzieś tam nie oglądałem aż tak wielu jej meczów, ale widziałem jakieś tam skróty i tak dalej. Zaczyna się składać do kupy na takiej zasadzie, że ona zaczęła grać cross. Ja to tak powiem w prostym takim wytłumaczeniu, czyli wie, co ma robić na tym korcie. Ona dobiega do piłki i wie, że ma zagrać cross. I ja to tak upraszczam, natomiast wie, co robić. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest inny trener, czy wynika z tego, że więcej trenuje, czy może mniej trenuje. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jest takie wrażenie, że jest pomysł na to, co się dzieje. Wiesz, wydaje mi się, że ta zmiana trenera jednak ma jakiś taki wpływ. Patrzę sobie, obserwowałem Igę w Rzymie. Dawno nie widziałem jej na żywo. Obserwowałem sobie ją w Rzymie, jej reakcje podczas 2 meczów i naprawdę to była inna Iga niż ta jeszcze z marca, z Indian Wells, z Miami, z meczu z Magdą Linnet, gdzie było dużo jakichś takich dziwnych emocji. To wszystko było takie ciężkie, gęsta taka atmosfera. A tutaj Iga wygląda na taką osobę, która ma cel, ma swoją ścieżkę i naprawdę sporo rzeczy się zgadza. Dobrze returnuje. Ten forehand robi wrażenie na rywalkach. Wykorzystuje krótsze piłki, które wracają później, grając wcześniej z odpowiednią głębokością. No naprawdę kryje dużo kortu forehandem. Na to też zwróciliśmy uwagę. Często ten backhand stara się, powiedzmy, obiegać, więc naprawdę wygląda to solidnie. Zgadzam się, znaczy na moich kartach Iga jest w gronie faworytek. Jeżeli Iga ten turniej wygra, nie będę zaskoczony, żeby była jasność. Ale nie powiem, że to jest faworytka numer 1, bo wydaje mi się, że ta historia, przeszłość
ten taki talizman z napisem Roland Garros nie jest tak mocny, żeby od tak zaleczyć wszystkie bieżące problemy czy rzeczy, nad którymi Iga pracuje. Więc ciekaw jestem, co się tutaj wydarzy, bo też jeżeli mnie zapytasz, a kogo ja widzę ponad Igą, to też mi jest trudno wskazać. No, widzę Sabalenkę ponad Igą, mimo wszystko. Z Rybakiną znak zapytania. Z Goff ostatnio Igę ogrywała i to dobitnie, i to bardzo mocno. Goff jest świetna na mączce i umie wygrywać brzydkie mecze, trudne mecze w tiebreaku trzeciego seta. Natomiast gdy przypomnę sobie, jak Iga swobodna, dobra, skuteczna grała z Goff, no to nie mieliśmy meczów do pewnego momentu, więc sam jestem ciekaw, co z tej kombinacji wyjdzie, ale podoba mi się twoja odwaga, tak bym Znaczy to powiedział. ja myślę, że to jest bardziej analityczny umysł tutaj, A dobrze, no wiesz, tylko że jak mam po zwał, tak prostu zwał. mam trochę więcej informacji, w sensie trochę tych turniejów z Igą zjeździłem, trochę widziałem zza kulis i wydaje mi się, że popraw mnie, że na treningach nie ma płaczków. O tak bym powiedział. W sensie, że jest trochę uśmiechnięta, jest taka zadowolona z tego, co robi, nawet jeżeli to niekoniecznie jest dobre, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć z tego fan, żeby była radość z gry. Znaczy, tę twoją teorię potwierdza to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, gdzie też nie było tytułów na mączce i generalnie Iga miała trudniejszy czas, a przyleciała do Paryża, ograła Rybakinę, pamiętamy w jakich okolicznościach, 1-6, 0-2 i wielki powrót, przegrała dopiero w półfinale z Sabalenką i to też po pierwszym secie zaciętym, więc też pewnie nie wszyscy się spodziewali, że ona do takiego etapu dotrze. Ciekaw jestem, jak będzie, ale ten analityczny umysł sprawdzimy po prostu za 2 tygodnie, chociaż no jasne, że nie da się przewidzieć wszystkiego. Ostatni taki wątek z dużych nazwisk u pań. Coco Gauff, tenisistka, która będzie próbowała bronić tutaj tytułu, tenisistka, która grała tu w finale z Igą w 2022 roku. Tenis nieporywający, tenis, w którym trudno się, szczerze mówiąc, zakochać, ale okrutnie skuteczny w wykonaniu Gauff. Ona będzie też odgrywała jedną z głównych ról w tym roku? Myślę zawsze, że będzie jakąś faworytką, ale w tym turnieju stawiałbym ją gdzieś dalej, bo ona tutaj wcale nie będzie miała łatwych pierwszych rund. Już nawet pierwsza runda Tak. z Townsend, nie powiedziałbym, że to będzie łatwe. Tu mogła wylądować Iga, ale wylądowała Gauff, bo dolosowywali trójkę Tak, i i czwórkę. czwórkę. Czwórką jest Gauff. Dla Igi myślę, to losowanie byłoby dużo lepsze, bo potapowa, dobrze wiemy, że Idze się dobrze z potapową gra, to już mówię gdzieś tam dalej, trzecia runda. Czego nie można powiedzieć o Coco. I mówię, to jakby to chodzi tylko i wyłącznie o jej nazwisko i to, na jakim tle jest w tej części drabinki, no będzie jej bardzo ciężko. To będzie jej bardzo ciężko, szczególnie, że broni tytułu. To zawsze jest inaczej. To nie jest tak samo, że się przyjeżdża na korty, dostaje się swojego prywatnego szofera, to jako ciekawostka, i samochód, który gdzieś tam stoi przygotowany cały czas, gdzie w wypadku innych zawodników działa to trochę inaczej. Pierwszy zawodnik, który jest pierwszy rozstawiony, ma taki przywilej, plus właśnie obrońca tytułu. W innym wypadku trzeba sobie dzwonić i samochód zamawiać, ale tak, kierowca stoi gotowy na ulicy w każdej sekundzie, chcesz jechać gdzieś, schodzisz, piszesz mu SMS-a, jedziemy i on jedzie. Ale to akurat ładny taki ukłon Tak. do tych, którzy są najwyżej, albo do tych, którzy wygrywali. Jest to mi się tylko podoba. jedna osoba, którą znam, która była poza, jakby nie była obrończynią tytułu, ani nie była rozstawiona z numerem 1, która miała taki przywilej, ale Serena Williams. zgadza się, no ale chyba zasłużyła sobie swoją karierą. Myślę, słuchaj, że nawet gdyby Serena napisała, kto chce być moim szoferem, to 100 chłopów by się podstawiło, wiesz, za darmo. Ale tutaj chodzi jakby o taki właśnie przywilej, fajna ciekawostka taka, bo Super. to jest taka rzecz, niewiele ludzi o tym wie, no bo skąd wiedzieć, no nawet zawodnicy nie do końca wiedzą, dowiadują się dopiero jak bronią tytułu. No ale takie małe rzeczy robią różnicę, nie? To zawodnik gdzieś tam ma to z tyłu głowy, że on jednak dobrze grał w zeszłym roku, chociaż oczekiwania były niskie, bo przypominam sobie, bo byłem na kolacji zresztą z JC, czyli trenerem Coco, no i on się zastanawiał, kiedy go zwolnią w tamtym momencie, no i wygrała Rolanda Garrosa i jest rok później w tym samym miejscu jakby, ale ma słabszy okres, tak? To nie jest super dyspozycja.
Więc no mówię, dość trudna część drabinki dla niej. Słuchaj, tak to jest, że te wygrane szlemy wspólnie przedłużają życie trenerów, ale nic nie trwa wiecznie, jak wiemy z kart historii. Koko na Mączce w tym roku, ćwierćfinał Stuttgartu przegrała z Muchową, czwarta runda Madrytu przegrała z Noskową, finał Rzymu ze Svitoliną pamiętamy. Tylko raz w tych turniejach grała z tenisistką z czołowej 15 z Tak. Andrzejewą i ją pokonała. Tutaj, wiesz co, ja widzę Koko daleko, mówiąc szczerze, jakbym tak mówił o jakimś bardzo wąskim gronie faworytek, to mam ją na kartach, bo mówiłeś o Potapowej, dalej może być, patrzę tylko na rozstawione, Kalińska, Aleksandrowa, Mertens, Noskowa, Anisimowa, czyli kobieta zagadka aktualnie w rozgrywkach. Generalnie wydaje mi się, że Koko drogę do półfinału ma całkiem niezłą, ale zobaczymy, bo nawet Tausend, o której powiedziałeś, potrafi być w pojedynczym meczu tenisistką piekielnie niebezpieczną, nieprzewidywalną. Nie wiadomo, czego się po niej spodziewać. Piotrek, mam taką propozycję, bo oczywiście moglibyśmy iść para po parze, nazwisko po nazwisku, ale wtedy to spotkanie trwałoby 6,5 godziny i byśmy premierę tego odcinka mieli za 2 dni, a to jest zupełnie niepotrzebne. Tak tylko dodam jeszcze a propos tej kobiecej drabinki, że ta osoba druga, która mączki nie lubi wciąż, czyli Daria Snigur, podopieczna Dawida, trafiła na Klarę Tauson, więc też nie jest to najlepsze losowanie, delikatnie mówiąc, aczkolwiek Tauson od wielu tygodni bez wygranego meczu. Będziemy śledzili. Pewnie niektórzy będą trzymali kciuki, żeby Darii poszło, a inni, którzy chcą Dawida tutaj z powrotem za tydzień, będą robili zupełnie inaczej. Przechodzimy do drabinki panów i chyba sobie zaczniemy od tematu Sinnera, bo interesuje mnie twoja opinia. Wiem, że ostatnio ATP jest takim terenem, który pewnie bardziej śledzisz niż kiedyś. Czy temu Sinnerowi ktoś się może tutaj postawić, bo zniknęła nam ta naturalna dwójka, czyli Carlos Alcaraz, o którym w dzisiejszym odcinku sporo mówimy, komunikujemy jego obecność. Zniknął nam Alcaraz i pytanie, czy jest tutaj nazwisko pośród 127, które może uzupełnić taką lukę. Nie powiedziałbym, że ktoś może uzupełnić lukę, natomiast powiedziałbym, że może się już pojawić atak paniki, które u Janika widzieliśmy niejednokrotnie. Często był ratowany totalnymi przypadkowymi sytuacjami, jak zamykaniem dachu czy opadami deszczu. No ale jest w formie takiej, że jeżeli stawiam go rozluźnionego każdego dnia na mecz z kimkolwiek z tej drabinki, to nie widzę, no nawet nie widzę, żeby ktoś był bliżej niż 40% szans, tak? Co w tenisie uważam jest bardzo, bardzo dużą różnicą. Myślę, że on tu tak naprawdę w każdym zestawieniu on tu dominuje. No oczywiście mogą pojawić się schody jak zawsze, ale mówię, to będzie zależało bardziej od tego, co on tam ma wewnątrz i jak on do tego sam podchodzi. Nie? 4-krotny mistrz wielkoszlemowy przy 7 tytułach Alcaraza, ale taka jedna zmienna, którą można wrzucić, która może trochę zamącić, zamieszać, bo nie da się być w lepszej dyspozycji, nie da się mieć lepszych wyników niż Sinner. Wygrywa wszystko. Wygrał wszystko na Mączce, a wszędzie grał. Też ten jego kalendarz był bardzo taki intensywny. W 17 ostatnich meczach na Mączce on stracił 3 sety. Jeden z Bonsim i tam jeszcze jakieś 2 po drodze. To się w głowie nie mieści, biorąc pod uwagę, z kim musiał się mierzyć w tak wielkich turniejach, ale jedna ważna zmienna to jest brakujący szlem. On nie wygrał tylko w Paryżu. Przypomina mi się, szczerze mówiąc, ta sytuacja Siriny, która szukała tego kalendarzowego i była Pennetta, i była Vinci, i generalnie już wszyscy jej wieszali na szyi medale i wręczali trofea i nie dojechała do mety. No ta przewaga teoretycznie Sinnera jest gigantyczna, bo tak jak mówimy, wygrał wszystko. Monte Carlo, Madryt, Rzym, ale czasami w tenisie walczysz sam ze sobą i pytanie, czy on takiej walki nie stoczy. No i to jest moje jedyne pytanie. Tak jak powiedziałem, żeby nie miał ataków paniki, które mu się naprawdę zdarzają, bo ludziom się wydaje, że wiedzie piękne życie i tak dalej i tak pewnie jest, bo nie powiedziałbym, że to jest złe, co on robi. Gra świetnie w tenisa w tym sezonie, jest nie do powstrzymania. Natomiast no, nawet w tych turniejach, gdzie grał dobrze, były takie sytuacje, gdzie on walczył sam ze sobą. On nie walczył z przeciwnikiem,
czy tam piłka wróci, to nie jest w ogóle istotne w tym momencie. On czasem jest sparaliżowany, siedzi, prawie płacze do ręcznika w przerwie, tak? I to widać. I mówię, no uratował go deszcz w Rzymie, z tego co pamiętam, bo był mecz przeniesiony na następny dzień. Z Miedwiediewem, tak? Z Miedwiediewem, tak, to tam go to trochę uratowało. Nie mówię, żeby ten mecz przegrał tego dnia, ale na pewno byłoby mu dużo ciężej. Natomiast no, jakościowo w tym roku jest nie do powstrzymania. Myślę, że jeśli chodzi o nazwiska, bo patrzę sobie tutaj na tych, na których on może trafić. Clement Tabur, runda pierwsza, taki tenisista spoza radarów wielkich meczów i wielkich turniejów. Juan Manuel Cerundolo, czyli ten gorszy, i Jacob Firley, runda druga. W trzeciej rundzie może trafić albo na Francuza Moutet. Moutet, przy całej mojej sympatii do niego, nie będzie prawdopodobnie rywalem dla Sinnera, jeżeli się spotkają, albo na tego Hiszpana Właśnie Landa Luz, chciałem powiedzieć. który wystrzelił i jest jednym z 2 nastolatków obok Hodara, którzy zdominowali dyskusję o przyszłych gwiazdach rozgrywek. To może być już bardzo ciekawe starcie Sinnera z Landalusem. Tak, no jeszcze bym też nie wykluczał Kopriwy tutaj. Wiem, że to jest zawodnik mocno challengerowy i dobre sukcesy odnosi u nas w Polsce. Mistrz Szczecina. Tak jest, ale też to jest zawodnik typowy mączkowy i potrafi się świetnie poruszać. Myślę, że jeżeli bym go stawiał fizycznością, to on jest top 10 na świecie. Szkoda, że technicznie gdzieś tam tenisowo trochę odbiega od tego, natomiast jak on dobrze gra, to jest ciężko chłopaka zatrzymać. No Landaluce, powiem tak, w zeszłym roku tak samo po tych samych challengerach jeździliśmy i od tamtego czasu zrobił ogromny progres. Fajnie się rozwija, bardzo dobrze pograł te ostatnie miesiące i na pewno dla Sinnera może być wyzwaniem, ale nadal to nie jest ta prędkość piłki, tak? To mówimy o zupełnie innych ligach i oczywiście w złym dniu Sinnera jest szansa, natomiast no jak widzimy w tym roku nie ma zbyt wielu tych złych dni, więc no nie przewidywałbym, że chłopaki się tam postawią, może seta urwą, jeżeli Sinner będzie w dobrej Właśnie, bo dyspozycji. tutaj wydłuża nam się jeszcze dystans. Gramy do 3 wygranych setów. To premiuje tych kozaków. No tak powiem. No przez lata naprawdę ugruntowana grupa wygrywała takie turnieje i dochodziła do finałów. Mamy sporo niespodzianek w pierwszych rundach. To jest jasne. To jest piękno turnieju wielkoszlemowego, ale do półfinału rzadko dochodzą ludzie spoza radaru, spoza tych dyskusji, które toczymy przed turniejem. No, także Nawet tutaj taki prosty przykład z naszego podwórka, Hubert Hurkacz, który gdzieś tam jak był, mówię w pełni zdrowia, w super dyspozycji, był rozstawiany w turniejach wielkoszlemowych top 10, to Hubert trenował po 5-6 godzin, przygotowując się do meczów 5-setowych, tak? Ktoś, kto jest tam trochę przypadkiem, na zasadzie taki jest to jego pierwszy występ, no nie będzie tak trenował jak Hubert, nie będzie tak trenował jak inne chłopaki. Oni wiedzą, na co się szykują, oni wiedzą, z jakimi problemami będą walczyć. Ci, co wchodzą po raz pierwszy, po raz drugi, gdzieś tam pierwsze kroki stawiają, nie są na to gotowi. Oczywiście mogą tutaj sprezentować jakąś niespodziankę, ale tak jak powiedziałeś, myślę, że ćwierćfinał to już wszystko weryfikuje. Tam już są ludzie, którzy wiedzą, ile to trzeba włożyć pracy więcej do tego, co robią normalnie i jak dużo trzeba ryzykować, bo też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Jeżeli więcej trenujemy, to ryzykujemy też prawdopodobnie dużo więcej kontuzji. Oczywiście to wszystko zależy od planowania i obciążeń. Natomiast no, to już jest praca na granicy. To przejdźmy sobie do Huberta, którego wywołałeś. On jest w tej górnej części drabinki. Mamy u panów Huberta i Kamila Majchrzaka. Mam wrażenie, że ta strefa, do której trafił Hubert, patrzę na pierwszą, drugą, trzecią rundę. Na razie tutaj zamykam między 2 rozstawionymi. Przeciekawa, przedziwna, bo Hubert zacznie z Jaumem Munarem. Człowiekiem, który naprawdę po latach spędzonych w rozgrywkach na bardzo fajny poziom wszedł. To będzie trudny rywal, biorąc pod uwagę to, z kim Hubert miał problemy w ostatnim czasie. Przegrał z Hanfmanem, przegrał bardzo wysoko, przecież w finale Cagliari z Arnaldim, pomimo dobrego turnieju, pomimo kilku zwycięstw, Arnaldi przełamał Huberta 5-krotnie w tamtym meczu. To nie może się wydarzyć, tak bym powiedział, w takim meczu na dużej scenie wielkoszlemowej. Ale z drugiej strony, Piotrek, pomimo tego, że Munar jest trudnym rywalem na pierwszą rundę moim zdaniem, patrzę sobie na tych, którzy są wokół i to są
ludzie zagadki. Generalnie nawet Huberta wrzucę do tego grona. Nie Właśnie wiadomo, czego chciałem się... powiedzieć, że chyba to jest po prostu worek. No ale to jest worek, z którego jakieś dobre nazwisko, bo to też trzeba powiedzieć, się wylosuje. W drugiej rundzie ewentualnie Hurkacz albo Munar mogą trafić na Spitzirego albo Tiafoe. Tiafoe słaby sezon na ziemi. Generalnie ziemia to nie jest jego nawierzchnia. Szybko przegrał w Rzymie, szybko przegrał też w tym tygodniu w Hamburgu, zdaje się. Jest Szapowałow z kwalifikantem, jest Sztrów z Bublikiem, no z całym szacunkiem dla Saszy Bublika, ale zawsze jest taki minimalny znak zapytania przed jego nazwiskiem też na kortach ziemnych, więc wiesz, bierzemy sobie Bublik, Sztrów, Hurkacz, Munar, Tiafoe, Szapowałow. Mam wrażenie, że większość z tych ludzi może pójść tutaj do tej trzeciej, czwartej rundy, no. W tym momencie, jak to powiedziałeś, to mam wrażenie, że to Munar jest faworytem tej grupy, bo jest Niewykluczone. jedynym zawodnikiem, który lubi grać na mączce. Na mączce się wychował i jakby wiadomo, że nie ma takiej jakości jak pozostała część i w większości sezonu prawdopodobnie z tymi chłopakami by przegrywał, ale no kto wie, natomiast też ostatnio nie serwuje jakichś niewiarygodnych wyników, więc gra z tygodnia na tydzień, gdzieś przegrywa w pierwszych rundach, drugich, więc też no kto wie, ale Wiesz, mówię. Bublik jakościowo, tenisowo pewnie Bublik jest tu najlepszą firmą w tych ostatnich Tak. 2 latach, tak? Bo Bublika trzeba nad Hubertem postawić, patrząc na to, co działo się w ostatnich miesiącach, bo poprzedni sezon Saszy był spektakularny. Poprzedni rok w Paryżu też był dla niego spektakularny. Tylko pytanie, czy takiego Bublika będziemy oglądać przez lata, czy przez miesiące, więc ja nie mam tutaj pewności. Generalnie to jest bardzo ciekawa strefa drabinki, nawet dla kogoś o tych problemach, które miał Hubert Hurkacz, no bo to jest kariera, która wiąże się ostatnio ze zmianami, z chęcią powrotu, z odbudową. To nie jest Hubert, który jest ugruntowany w czołówce rozgrywek, ale to jest Hubert, który ma swoje ambicje i rozegrał kilka naprawdę bardzo dobrych spotkań. Czy to w Monte Carlo, tam przegrał przecież z Vachereau, ale 2 mecze wygrał. Wcześniej z Darderim, który tutaj w Rzymie pokonał Zwieriewa, więc Hubert ma dobre mecze. Miał też trudne mecze, jak z Musettim przecież w Madrycie. Nie jest oczywiście tak, że ja powiem, że Hubert z tej części wyjdzie, bo jeszcze takiej mocy nie pokazał w ostatnich tygodniach, żebym był tego pewien, ale wolna Amerykanka. Nie wiadomo, część turniejowa bez faworyta. Tak to widzę. Kamil Majchrzak zacznie z Alejandro Tabilo, kolejny człowiek, który mączki się nie boi, delikatnie mówiąc. Zwycięzca zagra albo z kwalifikantem, albo ze wspomnianym Vachereau. Kamil wrócił po kontuzji, walczył o tego Rolanda, poleciał do Hamburga, przegrał z Ugo Carabellim, wygrał pierwszego seta wysoko, dwa kolejne wysoko przegrał. Taki mecz na przetarcie. No pytanie tak naprawdę, czy to wystarczy, w jakiej jest dyspozycji fizycznej, czy wszystko jest w porządku, bo te przygotowania do Paryża bardzo mocno skrócone, a Tabilo to jest taki człowiek, z którym trzeba jednak wiele rzeczy wybiegać i na korcie długo popracować. Tak, miałem okazję być z Kamilem na korcie. No teraz to już chyba będzie 2 tygodnie temu. Na Merze. Na Merze też, tak. I no powiem tak, dobrze gra, ale wszystko, tak jak powiedziałeś, zależy od dyspozycji fizycznej. Wiemy, że miał problemy zdrowotne, więc ja nie wiem, ciężko mi się tutaj wypowiadać o tym, jak on się będzie czuł. Jeżeli miałbym stawiać Tabilo zdrowego przeciwko zdrowemu Kamilowi, stawiałbym na Kamila, nawet na mączce, bo dobrze wiemy, że Kamil na mączce potrafi bardzo dobrze grać. Ale mówię, no jeżeli coś tam będzie przeszkadzać i będzie z tyłu głowy ten hamulec, a jest te best of 5, te 5 setów do zagrania, no to może być bardzo ciężko. No i biorąc też pod uwagę historię, bo Kamil oczywiście na część kariery zniknął, był poza rozgrywkami, ale kilka razy tutaj próbował w Paryżu zajść jak najdalej. 1-4 jego bilans, 1 wygrany mecz z Arturem Cazaux, 2021 rok, jeszcze przed zawieszeniem. Pokonał go później Kasper Ruud. Wygrał mecz w Marrakeszu, to był przełom marca i kwietnia, później zniknął.
leczył uraz i wrócił na jeden mecz do Hamburga. Mało wiemy o Kamilu, żeby tutaj sądzić, że to Dokładnie. będzie jego wielki turniej i myślę, że tutaj tak jak u Magdy, tak jak u drugiej Magdy, każdy wygrany mecz to będzie fajny Ale zastrzyk. myślę, że też warto pochwalić Kamila, bo to, co widziałem na treningu, to jest spokojne, racjonalne podejście do powrotu do rywalizacji, więc myślę, że jeżeli będzie w stanie zagrać na 100%, a to wbrew pozorom, że w tym Hamburgu dużo nie pograł, może właśnie sprawić, że będzie w stanie zagrać na 100%, no to myślę, że ma szansę. Naprawdę tutaj może być nawet faworytem tego meczu. Pytanie, Piotrek, o Nowaka Dżokowicza, bo dzisiaj, gdy losowano drabinki, gdy weszło się na X-a, wiele takich osób z zagranicy pisało. Breaking news. Dżokowicz nie trafił do połówki Sinnera, czyli mogą się spotkać dopiero w finale, chociaż ciekaw jestem, czy Nowak takiego spotkania się boi, biorąc pod uwagę to, co stało się w Australii, gdy Sinnera w półfinale pokonał. To tak pół żartem, pół serio, no bo inne nawierzchnie, inne warunki i inny Sinner, inny Djokovic. Sinner grał regularnie, wygrywał. Djokovic zagrał 3 turnieje, w tym trzeci to był Rzym, 1 mecz, pokonał go Prizmic bardzo wcześnie. Jakby nie zgodzę się nawet, jakikolwiek gość tutaj będzie skreślał Dżokowicza, to ja będę walczył o to, że faceta, który wygrał 24 szlemy, skreślać nigdy nie można, ale na co twoim zdaniem stać Nowaka w turnieju z taką przewagą teoretyczną Sinnera i z tak szeroką grupą pościgową, której przewodzi pewnie Zwieriew mimo wszystko, ale gdzie w tym wszystkim jest Dżokowicz? Tutaj ja stanę po przeciwnej stronie. Czy Tego, będzie co kłótnia? powiedziałeś. Dobrze. No nie uważam, żeby przeszedł dalej. Nie, moim zdaniem, jeżeli dobrze pogra, to znaczy, że to dotrwa do Ruda. To też nie jest dobre losowanie dla niego. Dobra. Patrzymy, musimy to rundą spiąć, a tutaj ostrze, gdzie jest ród. Okej, to będzie... To jest trzecia czy czwarta? Czwarta. 1, runda. 2, 3, czwarta runda. Co dalej uważam będzie bardzo dobrym wynikiem, bo Ruud, mam wrażenie, że złapał wiatr w żagle, rozluźnił się mocno, został tatą. Tak, na początku roku tego gra nie wiadomo wyglądało, jak wyglądało w jego wykonaniu. Wypadł z tej pierwszej dziesiątki, no ale te ostatnie tygodnie gra solidnie. Finał Rzymu. Finał Rzymu. To, co może go gdzieś tam jakby sprawić, że będzie grał gorzej, to myślę, że to, że gra w tym tygodniu też w Genewie. No bo to zawsze, jeżeli dobrze pogra, dużo meczów, może trochę za dużo, bo w Rzymie też pograł, to przy 5 setach to może być duże wyzwanie. Natomiast, no mówię, nie widzę w moich oczach, bardzo bym chciał, żeby ten Dżokowicz wygrał jeszcze jednego szlema, kibicuję mu, ale tutaj już nawet pierwsza runda będzie dużym wyzwaniem. Beci Pericard? Myślę, że tak. Tak? Myślę, że tak. Jakby no on nie ma nic do stracenia na swoich kortach. Na pewno to będzie Filip Chatrier. Ale wiesz, jakby Beci Pericard nie ma nic do stracenia, ale ma niewiele do zaoferowania, bo, No tak, bo on ale ma do zaoferowania serwis. swój serwis. I on- niewiele więcej, tak I mówiąc jeżeli uczciwie. będzie ciepło, a ma być, tak jak sprawdziliśmy, gorąco, to może być duże wyzwanie. Oczywiście ten centralny kort jest ciut inny niż pozostałe, bo on jest prawie zamknięty. Można powiedzieć, że jest prawie na hali, ale jednak jak jest bardzo ciepło, to jest tam szybko, więc no mówię, widziałbym go najchętniej walczącego z Sinnerem, ale jakoś niestety nie przychodzi mi tutaj ta myśl łatwo przez Wiesz, głowę. aż takim optymistą to nie jestem, ale tak patrzę na tę część drabinki. Peciego niespecjalnie tutaj traktuje serio w kontekście pokonania Dżokowicza. Może się będę mylił, ale jest też Prizmic blisko w miarę, bo może być rywalem w trzeciej rundzie. Jest Fonseca, który może być rywalem w trzeciej rundzie. Sam nie wiem, słuchaj, bo wydaje mi się, że to jest turniej, czy inaczej, nieobecność Alcaraza otwiera szansę takim zawodnikom jak Ruud. To się zgadzam w 100%, ale ta przepaść z drugiej strony, znaczy o Sinnerze zapomnijmy na razie. Sinner jest faworytem numer 1, jest murowanym faworytem. Zobaczymy, co się wydarzy, ale wydaje mi się, że zamieszani w tę walkę o dobry wynik, oprócz Ruda, oprócz Zwierywa, mogą być tacy zawodnicy jak Djokovic. Djokovic tyle tych półfinałów narobił i jeszcze finał Australii
w tych ostatnich latach, kiedy już był poniżej swoich wyników, kiedy już mówiliśmy, że to jest rutyniarz, stary wyga, na którego trzeba uważać, ale fizyczność, młodzież i tak dalej, i tak dalej. On kalendarz układa po swojemu i mam takie wrażenie, że gdybyśmy szukali tutaj osoby, które mogą zaskoczyć albo wnoszą wciąż dużo do tego wielkoszlemowego stołu, to Djokovic w czołówce się znajduje, no ale wyniki go nie bronią. No to będę tutaj zgodny z tobą. Nie przypuszczam, żeby Djokovic ten turniej wygrał. Będę zaskoczony, jeśli dotrze do finału, ale kto wie, czy nie zobaczymy go w drugim tygodniu. Tak bym to ujął. Djokovic 3 razy wygrywał Rolanda. 16, 21 i 23. Ponad 100 meczów wygrał w Paryżu historycznie. Po prostu kosmos. O Saszy Zwieriewie chciałem jeszcze powiedzieć, bo to taki człowiek, który ma wielką karierę, nie spuentował jej jeszcze turniejem wielkoszlemowym wygranym. To ciąży, to powoduje, że kibice często gdzieś tam tworząc memy sięgają właśnie po niego, no bo on jest tylko na tej pozycji, aż na tej pozycji. Znaczy jest wielkim tenisistą, ma spektakularne sukcesy, no ale patrząc na to, gdzie tam pojechali wyżej Alcaraz i Sinner, to o tym Zwieriewie często się zapomina. Ale biorąc pod uwagę okoliczności, czyli brak Alcaraza i biorąc pod uwagę jedną zmienną, wczoraj sobie to wynotowałem, nie miałem w ogóle świadomości, że Zwieriew, który w Paryżu punktuje najlepiej, jeśli chodzi o szlemy, 79% wygranych meczów, w ostatnich 8 latach 7 razy grał tutaj co najmniej w ćwierćfinale. No to jest kosmos, to jest stabilność. To może być turniej Zwieriewa, twoim zdaniem? No bo mówiąc o historii, mówiąc o miejscach, tak jak w przypadku Igi, ten Paryż musi mu się dobrze kojarzyć. Okej, tu była też kontuzja, pamiętamy mecz z Nadalem, taki straszny moment kariery, ale generalnie rzecz biorąc, na mączce w tym roku solidnie, półfinał Monachium, półfinał Monte Carlo, finał Madrytu, czwarta runda Rzymu. Koboli, Sinner, Darderi go pokonywali, czyli lepiej nie trafiać na Włochów, będąc Zwieriewem. Historycznie bardzo solidnie w Paryżu. Ze Zwieriewem trzeba się liczyć? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj do tego drugiego tygodnia na pewno trzeba się z nim liczyć. W tym drugim tygodniu też po tych nazwiskach, w sensie, no bo jest i Hodar, tak, Rafael, który świetnie gra rozstawiony w rok czasu, zrobił taki ranking, ale to jest chłopak, który nie grał nigdy best of five na tak długą metę, szczególnie będąc rozstawionym on w Australii, jeszcze grał eliminację, więc jakby no, początek kariery. Ale Hodar to jest jego rywal na ćwierćfinał. Na ćwierćfinał, no ale tak, Hodar no, ale, jest u Fritza. tak, u Fritza, ale jakby chodzi mi tutaj te nazwiska, no nie ma nikogo, kto by mógł mu w tym pierwszym tygodniu tak naprawdę mocno zagrozić. Bonzi, Bergs, Machacz, Bellucci, Alice, Manarino, Umber, Fis. Tutaj bym się zawahał, bo to jest człowiek, który lubi wykorzystywać takie szanse i moim zdaniem to byłoby ciekawe granie. Haczanow. Zgadzam się, że nie ma tutaj kogoś takiego, przed kim Zwieriew mógłby przyklęknąć, ale jeżeli to Fis wyjdzie z tej ćwiartki, to też nie będzie jakaś hipersensacja. No ale tak jak wspomniałeś, jeżeli on czuje się tu dobrze, to wcale bym się nie zdziwił, że jednak do właśnie takiego meczu z Fritzem może dojść, o ile ten przejdzie, bo to też jest znak zapytania dość duży. Natomiast no mówię, no jest faworytem, na pewno jest w gronie faworytów, o tak bym powiedział, i na pewno jakieś swoje szanse będzie miał, na pewno mu tego szlema brakuje, ale na razie ma dużo wytłumaczeń i zwala na różne rzeczy dookoła, więc też pytanie, czy weźmie to sobie do serca, w sensie takim weźmie się do kupy i zacznie sam odpowiadać za swoje porażki i naprawdę zacznie mocno rywalizować, bo czasem mam takie wrażenie, że on szuka tych wymówek. To chyba też nie jest dobry znak, prawda? Tak z perspektywy trenera, mając takiego zawodnika, który czuje się oszukiwany prędkością nawierzchni, czuje się gorszy, czuje się niedoceniony. Generalnie tak jak powiedzieliśmy, no kawał tenisisty, ale no
bardzo mi przykro, no nie każdy jest Alcarazem, nie każdy jest Sinnerem. Zwieriew może jeszcze szlema wygrać i może wygrać nie jednego. No mówmy się, Generalnie to jest kilka razy był blisko. drugi bardzo rozstawiony blisko. zawodnik w tym turnieju. No to jest jeden z najlepszych tenisistów świata, Tak. a on zawsze znajdzie jakąś wymówkę, że korty mu źle ustawiają, bo to nie dla niego, tylko dla Sinnera i Alcaraza. No. I to mnie gdzieś tam martwi, bo to znaczy, że on przerzuca tę odpowiedzialność na rzeczy, na które nie ma wpływu. Wiem, że u niektórych się to sprawdza, ale z reguły później jak przychodzą trudne momenty, jak to mówi Łukasz Kubot, że przy 5-4 i serwowaniu na mecz leci piosenka Under Pressure, to się okazuje, że no, nie ma tego. Dokładnie, no tak było w Australii, przecież z Alcarazem. To było, mówię, przy okazji US Open. I naprawdę przy 5-4 i jego na serwisie z przełamaniem w przerwie DJ postanowił puścić Tak? piosenkę Under Pressure. Nie? Mhm. I ja tego nie widziałem, to później dopiero zweryfikowałem, jak mi Łukasz powiedział. I prawda, rzeczywiście 5-4 serwuje po to, żeby wygrać mecz. No i meczu nie wygrał. Ale to widzisz, tak było też w tym roku w Rzymie z Darderim. 6-1-5-3, kontrola, przegrywa drugiego seta 6-7, bo nie domyka tego serwisem, 6-7 tiebreak 10-12 i trzeci leci do zera. Ile było takich meczów niedomkniętych, niedowiezionych przez Zwieriewa, jak bardzo on traci na korcie, gdy coś mu przestaje iść, albo gdy wynik przestaje mu sprzyjać. No, ale Znaczy też... ja nie mówię, że on nie walczy, tak? Żebyś Oczywiście. też mnie źle nie zrozumiał, bo to Mhm. jest chłopak, który na pewno walczy i zawsze do samego, od początku do końca i to jest świetny zawodnik. Natomiast on, mam wrażenie, że jakby wziął odpowiedzialność za te swoje wyniki, za te swoje czyny i powiedział, że tak, chce być najlepszy, to naprawdę mógłby się jeszcze tutaj niejednego zaskoczyć, ile szlemów mógłby do końca kariery wygrać. Ktoś spoza radaru? Piotrego, powiedzieliśmy o Polakach, powiedzieliśmy o tych wielkich nazwiskach. Ktoś spoza radaru? No mówiliśmy o Fisie, mówiliśmy o Chodarze. Troszeczkę wiadomo, że trzeba po takim sezonie, po takiej rundzie, tak to powiem, na kortach ziemnych, no trzeba na tego Chodara uważać. On trafił do Fritza, no czyli też nie jakiegoś specjalistę, biorąc pod uwagę mączkę. Otworzy sobie Hiszpan ten turniej z Aleksandarem Kowaczewiczem, Amerykaninem, też człowiekiem, który w Paryżu nie święcił wielkich sukcesów. Diallo albo Duckworth na drugą rundę. No znów można powiedzieć o nich to samo, chociaż roczniki różne. No Landalus mówiliśmy, że jest blisko Sinnera, ale wydaje mi się, że to są takie najciekawsze nazwiska. No Ruud, raczej trzeba chyba się liczyć z tymi rutyniarzami, którzy czasami są pod kreską, ale jednak to, co powiedziałeś, ten szlem u panów do 3 wygranych setów, to jest duże wyzwanie dla organizmu i dla wszystkich, którzy taką karierę tenisisty budują. No chciałoby się powiedzieć na przykład o Deminorze, ale on też ostatnio dużo gorzej niż zazwyczaj, bo to człowiek, który umie też zagrać na tej nawierzchni. Może ktoś wyskoczy, może ktoś zaskoczy. No, są takie mecze pierwszej rundy jak Ignacio Buze i Andrzej Rublew, czyli takie mecze od razu podwyższonego ryzyka, bo jeżeli to Buze będzie tutaj nierozstawiony lepszy, to mam wrażenie, że nikt się nie zdziwi, bo to jest kawał zawodnika na mączce, ale pewnie sobie poczekamy na to po kilku rundach, co tutaj się wydarzy. Chyba że jakieś nazwisko masz i w tym moim słowotoku. Nie mam, absolutnie tutaj bym powiedział, jeszcze raz podkreślił, do 3 wygranych setów, to tutaj, tak jak to nazwałeś dobrze, rutyniarze mają dużo większe szanse. Mhm. No dobrze, to na zakończenie takie krótkie ogłoszenia. Pytanie do naszych widzów. Pytanie numer 1. Czy chcielibyście spotkać Carlosa Alcaraza i weźmiecie udział w naszej loterii, o której dzisiaj mówimy? Napiszcie w komentarzach, czy jesteście chętni na wykorzystanie takiej szansy, bo tak to chyba trzeba określić. A druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, no to taki nasz tradycyjny konkurs, który prowadzimy z marką Lilu i tutaj też do sekcji komentarzy was odsyłam. Wybierzemy najlepszą odpowiedź na pytanie, które za moment zadam i Lilu prześlę do was prezent. Pytanie na dzisiaj brzmi, zmieniam kartkę i lecę. Kto będzie najniżej notowanym tenisistą w ćwierćfinałach pań i panów? Czyli mamy 8 najlepszych u pań i u panów za 1,5 tygodnia i kto będzie najniżej rankingowo w tej 8
notowany. Krótko mówiąc, kto sprawi niespodziankę, chyba że czołowe ósemki dotrą do ćwierćfinałów, ale to raczej się nie zdarza. Piszcie do 24 maja do godziny 12. W komentarzach rozstrzygniemy konkurs już w czerwcu. Najniżej notowani tenisiści, którzy dotrą w Roland Garros 2026 do ćwierćfinałów. Piotrek, dziękuję Ci za dzisiaj. No tak jak powiedziałem, pewnie część osób powie, a nie powiedzieliście nic o parze Kokinakis kontra Atman, ale my na to szanujmy tutaj wasz czas również, bo niektórzy mówią, że odcinki przydługie, więc trzeba jakiś balans między tym znaleźć. Poszukaliśmy faworytów. Na koniec pytanie, po Sinnerze numer 2 tego turnieju według Piotra Sierzputowskiego to? Oj, taki strzał, pytanie, strzał, odpowiedź. To nie no, Zwieriew, Ruud, tylko już wiem, że nie. Rud. Strzelam na Ruda, tak. Okej. Stawiam na Ruda. No, To już wtedy- grywał w finałach, więc, Tak. więc też to Niejednokrotnie tak naprawdę. nie byłaby sensacja. Dziękuję Ci, Piotrek, za dzisiaj. Trzymam kciuki, żebyśmy również w takim składzie w dziupli komentatorskiej się chociaż raz złapali, a później żebyś już wracał do turu i tam robił dobrą robotę. Dziękujemy także Wam. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i zapraszamy za kilka dni turniej główny. Partnerem kanału jest Rekman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania. Partnerem odcinka są suplementy diety Osavi, czysty skład i badania każdej partii. Twoje wsparcie na korcie. Link w opisie. Na odcinek podcastu zaprasza GRI, systemy klimatyzacji i pompy ciepła. Mistrz komfortu w sportowych emocjach.